Witam, z tej strony Szukini 123 i chcę Wam dzisiaj pokazać, czy taki laptop z 2006 roku potrafi uruchomić Windowsa 10 prosto z dysku. Bez zbędnego rozmawiania odpalmy laptop. Z bot menu. Tutaj mamy bot menu. I tutaj możemy sobie wybrać różne opcje. Ja mam dysk na USB. Na USB, taki. Ale tu nie ma opcji USB, bo gdzie niby? Nie ma tu nigdzie opcji USB. Dlatego nagrałem taką płytę z bot managerem, żeby można było uruchomić to z HDMI. Więc włóżmy ją do napędu. Płyta włożona. I teraz wybierzmy z CD-ROMa. Płyta się zaczyna wczytywać. Tutaj pisze checking bot CD-ROM, jakby ktoś nie widział. Płyta się wczytuje. O. I teraz tutaj widzimy opcję USB, że można botować z USB. Botujemy z USB, Enter. I teraz najpierw spróbujmy. Zapomniałem podłączyć tego dysku, więc go podłączę. I uruchomimy na nowo laptop. Laptop już się nam uruchamia. I już jestem tutaj. Wybieramy USB na nowo, bo już podłączyłem dysk. Enter. I press Unicave to bot from USB. Enter. O, i nam się ładuje Windows 10. To już krok do sukcesu. Zobaczymy, czy nam się załaduje. Widać, że coś tu jest nie tak. Spróbuję to naprawić. Oby teraz udało nam się zbotować z Windowsa 10. Bo jak nie, to ja po mnie. Jest już. Windows 10 się ładuje. Oby to teraz był Windows 10, a nie Windows 8 na nowo. Jakiś disk checking. Nieważne. Na dysku widzę, że się ładuje coś. O. Już widać, że mnie loguje. No to w sumie uruchomił, ale sprawdzimy teraz jego wydajność. O, widać, że już zalogowało. W sumie. Tylko długo się ładuje trochę. Coś nam... O, już mamy pasek zadań w całości, pulpit się pokazuje i ikony. Te ikony będą tutaj do testowania szybkości. Poczekamy, aż się załaduje w całości. Jeszcze pasek zadań tutaj muli. Dobrze, pasek zadań już się w sumie załadował, tylko nie ma ikon. I tutaj sprawdzimy różne testy. Na przykład test szybkości na reakcję. Coś takiego, jak się naciśnie klawisz, to jak szybko wykryjesz, że nacisnął klawisz i w ogóle, że następna komenda zostanie wywołana. O, ikony mamy na pasku zadań, wszystkie. Program dalej się ładuje, a tak dokładnie to skrypt, plik wsadowy Windows. Czekamy trochę długo. O, i mamy. I komenda teraz wykonuje się bardzo długo. Tutaj widzimy, powiększymy.
Powiększymy. Cholera. Powiększymy, żeby było widać. O. I tutaj jest, no, takie coś. Albo N. Jak to wykrywa? Na przykład Y. Trochę długo. Robi Y. Teraz. O. Teraz to mówię, że klikłem. Teraz. No. No i to tak z N działa podobnie. Y, N podobnie. No teraz trochę dłużej coś robi. Dobrze, sprawdzimy inny. To zamykamy sobie. I tu kolejny. A tak se nazywałem to na przykład hejka, nie wiem. Tu też będzie coś. Więc jeszcze net internet łapie. O, i tu jest takie coś, że test, jak szybko potrafi się pojawiać i znikać jakieś okienko. Tyle długo to robi, normalnie. U mnie na zwykłym komputerze to robi w sumie o wiele szybciej. No, to jest pokazane w moim filmiku, który nazywa się, zrobiony przeze mnie taki niby wirus, a filmik nazywa się My Made Virus, bo też robię filmiki po angielsku, a w Polsce mogą się nazywać inaczej, bo tam mam takiego tłumacza, co mi to tłumaczy. No i widać, że to trochę wolno robi. Dobrze, to z tą już skończymy. Z tym już skończymy. X. Ok, sprawdźmy teraz otwieranie aplikacji. Eksplorator plików. Start. 3, 2, 3, 4, 5, 6. No gdzieś tak, no 7-6 sekund, bo coś... Dobrze, nieważne. Pełny ekran. Raz, dwa. No w sumie szybko. Ok, sprawdzimy przyłączanie folderów. No w sumie takie szybkie, tu mam tyle pusto. Ten komputer. No to nieważne, coś, jakieś błędy wyskakują co chwilę, to jest w ogóle... nie wiem jak to możliwe, ale ten komputer spełnia minimalne wymagania do uruchomienia Windowsa 10, co jest prawie niemożliwe na komputerach, bardziej na komputerach z 2006 i w ogóle mam tutaj procesor X86 albo X32, jak ktoś woli inną formę. Dlatego jakby ktoś się pytał, czy uruchomi Windowsa 11, to nie uruchomi, bo to trzeba X64. Dobrze. Tu mamy folder, widać po ikonie, że to było na Rufusie robione. Tutaj jest dysk, który pozwala botować. Teraz zobaczymy, jak szybko potrafi się uruchomić przeglądarka i wejść na mój kanał. W sumie zależy od prędkości internetu, ale najbardziej od wydajności. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No w sumie 11. No to trochę szybko. Przeglądarka widać, no trochę płynnie chodzi, tylko karty się trochę długo ładują. I jakbym też zobaczył, to nie mam baterii w laptopie, bo ten laptop jest taki stary. Kiedyś jak tam był ten... kiedyś tam jak było, to bateria się zepsuła i musieliśmy ją wyjąć. Jak widać też nie wykrywa głośników. Są tutaj. Tu. No właśnie to jest takie coś. I tu możemy właśnie po skorzystaniu z tej opcji kliknąć to i to trochę długo się czas ładuje. Chcę kliknąć. Ale to tu już spróbuję wejść na YouTube'a. I tutaj możemy wysunąć ten dysk, na którym jest Windows 10. Oczywiście się nie uda wysunąć, bo wyskoczy pewnie, że używa tych plików. Coś takiego. Widać, nowa karta się załadowała. Sprawdzimy, jak szybko załaduje się na przykład YouTube.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz liczę w pamięci. Już widać, że tutaj się pokazała, czyli widać, że już się ładuje. Nazwa się pokazała. Dobrze, może jednak już zrezygnujemy z tego, bo tak tu widać, to już w ogóle tu przestaje wszystko działać i to w ogóle to tak będzie trwało pewnie wieczność i tak. W ogóle sprawdzimy coś innego. Spróbujemy w ogóle zamknąć tę przeglądarkę. Coś nie idzie mi to zamykanie. W końcu udało mi się ją zamknąć po minucie. I teraz sprawdzimy w menedżerze zadań, jak to w ogóle wygląda wszystko. Przypominam, że skrót do otworzenia menedżera zadań, jak ktoś nie chce tutaj wpisać wyszukaj lub szukać tego w starcie, to skrót do otworzenia menedżera zadań to Ctrl, Shift i Escape naraz. Zobaczymy, jak tu to się prezentuje. Procesor 100% głównie przez menedżera zadań, coś tu też. Pamięć to głównie dobrze idzie, tylko jak się poczeka, to opadnie. Zobaczymy jeszcze w wydajności tutaj, jak jest widać, że on widzi, że to jest urządzenie USB, więc widzi. To jest zewnętrzne. Więc troszkę sobie poczekamy, aż 100% procesor spadnie. Widać, że Windows PowerShell coś dużo bierze. Nie wiem czemu. To poczekamy sobie. Damy pauzę i poczekamy. Chyba nie ma co liczyć na opadnięcie procesora tutaj 100%, ale jak się naprawdę długo poczeka, właśnie coś teraz, znowu się wzrasta. Jak się długo poczeka, to naprawdę potrafi on iść na 20%, a pamięć tak samo. Zobaczymy, co tak dużo bierze ten anti-malware. No, on mnie tak denerwuje już. Nie chcę zamknąć tego systemu. Dysk? Co tak dużo tego dysku mi bierze? System, okej. No w sumie procesor już opada, jak mocno nawet. 40%, gdzieś 20%, ale za to dysk 99%. No ale procesor już znowu się pogorszył. Dobrze, nie ma na to co liczyć. To zamykamy menedżer zadań i spróbujmy odpalić. Co by tu jeszcze można odpalić? Na przykład centrum powiadomień. Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i teraz się załadował. W sumie jeszcze tu nie, bo to jeszcze ikona czerwonego X się nie załadowała. Nie wiem, co są za błędy dysku. Może to jest coś przenośnego i może coś jakieś wykrywa złe rzeczy. I teraz sprawdźmy, jak na przykład widok zadań się szybko uruchamia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, coś długo, 12. Chyba tego w ogóle nie klikłem. Nie chcę się to odpalić, może nie aż na pleców otwartych. Ale nie wiem, zobaczymy jak to szybko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No dobrze, nie znudzajmy was. Więc zobaczmy teraz, jak on szybko... Start, dobrze już było, nieważne. Jak on szybko potrafi się wyłączyć. Tu są różne takie aplikacje. Coś załadować nie chcę. Chyba mi ta myszka nie słychać, ten komputer. Bo przewijam na dół, to mi przewija do góry, a drugą to na odwrót. Dobrze. Zobaczymy, co się stanie. Właśnie widok zadań się uruchomił. Zobaczymy, co się stanie, jak się odpali aplikację aparat. Jak nie mam aparatu, bo nie mam aparatu w laptopie. Normalnie on by tutaj był, gdzieś tutaj, a on jest taki stary, że on nie ma tego aparatu.
Więc spróbujemy. Poczekam, no odpalaj się. O, odpalamy aparat i zobaczymy. Czekamy. Wiecznie czekamy. To długo trwa w ogóle. Tu przeglądamy tutaj. Dobrze, coś ten aparat znowu. Może trzeba go dużo uruchomić. Nie wiem. Chyba nie potrafi się uruchomić, bo może wykrywa, że nie ma kamery, albo się już uruchamia. No w sumie nie powinno tak być, że aplikacja się nie uruchamia, jak czegoś nie ma. Wystarczy może poczekać. O, w końcu nam się zaczyna aparat odpalać. O, i właśnie nie może odnaleźć kamery, upewnić się, że poprawnie podłączenie zastosowane nie jest blokowane przez programy antywirusowe oraz sterowniki kamery są aktualne. Kod błędu. Jak ktoś jest ciekawski. A ciekawe, co jest tak ok. Nic. Ustawienia. Nic. Dobrze, tu nic nie ma. No to zobaczymy, jak się szybko odpala pasek wyszukiwania. Start. 1, 2, 3, 4, 5. No w sumie już. Panel sterowania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No i już. 11 sekund, jeszcze gdzieś tak 5 będzie na ikony załadowania. Dobrze. No i w sumie już trzeba byłoby kończyć. No to żegnam wszystkich. Nie zapomnijcie zasubskrybować, lajkować i komentować moich filmów. Do widzenia.